Nadchodząca pełnia w Skorpionie 12 maja to czas potężnych emocji, czas prawdy, czas wyzwolenia i transformacji. Ja nazywam się Astro Luiza i zapraszam Was na odczyt na pełnię w Skorpionie. Rozpocznijmy, zanim przejdziemy do poszczególnych znaków, od tego, o czym w ogóle będzie ta pełnia tak ogólnie. I jaki jest Skorpion? Skorpion to jest znak związany z głęboką przemianą, z pracą z cieniem, z finansami, szczególnie z zasobami wspólnymi, z długami, z pożyczkami, ale też tym wszystkim, co jest ukryte. Lękami, traumami, pragnieniami, których często boimy się przyznać nawet sami przed sobą. No a czym jest pełnia? Pełnia to jest kulminacja, to jest punkt zwrotny historii, która rozpoczęła się podczas nowiu w tym samym znaku około 6 miesięcy temu. Czyli jak podczas nowiu w Skorpionie zasialiście jakieś ziarenko z intencją i nad nim pracowaliście przez te pół roku, to teraz jest ten moment kulminacji. Teraz powinniście widzieć, co z tego wyrosło. To moment, kiedy emocje sięgają zenitu, a światło księżyca oświetla to, co dotąd było ukryte. Gdy mówimy o Skorpionie, to wszystko, co było głęboko pod powierzchnią, zaczyna wypływać. Dlatego na początku wspomniałam, że może to być bardzo intensywna pełnia, jeśli chodzi o emocje. Możemy doświadczać nie tylko intensywnych emocji, ale też dzięki temu głębokiego oczyszczenia. Kto włada Skorpionem? Musimy też na to zwrócić uwagę, oczywiście. Tradycyjnie jest to Mars, według astrologii współczesnej jest to Pluton. Tradycyjnym władcą Skorpiona jest Mars, planeta działania, odwagi, walki. No a według współczesnej astrologii Pluton jest to planeta transformacji, obsesji również, władzy, śmierci i odrodzenia. Także możecie sobie już wyobrazić, jaki mają wpływ na dany znak. Ta pełnia może dotykać tematów związanych z władzą, z kontrolą, z manipulacją, ale również uwolnienia się od tego, co już nam nie służy. Zawsze podczas pełni możemy się uwolnić od tego, co nam nie służy. To jest, wiecie, to jest wisienka na torcie tych 6 miesięcy pracy, które wkładaliśmy w coś. I teraz możemy już przejść na następny etap lub po prostu zauważyć, co już dla nas nie działa zupełnie, pozbyć się tego i iść dalej. Jest to czas konfrontacji z własną podświadomością w przypadku pełni w Skorpionie, z lękami, z emocjonalnymi ranami i być może z niespełnionymi pragnieniami, a co gorsza może z nieuświadomionymi pragnieniami. Ta pełnia będzie dość wyjątkowa ze względu na opozycję do Urana. Będzie ona tworzyć ścisłą opozycję do Urana, czyli planety niespodzianek, przełomów, rewolucji, nagłych zwrotów akcji. Może oznaczać nagłe odkrycia, emocjonalne wybuchy, radykalne zmiany w relacjach, finansach, czy też strukturze naszego życia. Uran wyrywa nas z rutyny. Tak działa Uran. On nas wyrywa z rutyny, czasem szokując, ale przez to pomaga nam przywrócić naszą autentyczność. Być może ta nasza rutyna wcale nie była nasza lub wcale nam nie służyła. Tematy tej pełni to przede wszystkim władza i bezsilność, szczególnie w relacjach. To są finanse, już przede wszystkim finanse wspólne i zależność od innych. Emocjonalna głębia, zazdrość i różnego rodzaju obsesje, różnego typu obsesje, uzdrawianie traumy, praca z cieniem i momenty przebudzenia, kiedy widzimy prawdę i my już nie możemy jej zignorować, kiedy już wiemy, że to, w co wierzyliśmy do tej pory, to była jakaś fantazja, to była ułuda, kłamstwo i my teraz budzimy się z tego letargu, widzimy, jaka jest prawda, i już nie jesteśmy w stanie wrócić do tego statusu quo, który był wcześniej. Nie jesteśmy w stanie wrócić do tej wizji, którą mieliśmy, która nie była zgodna z prawdą. Oprócz tego będziemy mieć tę pełnię już po opozycji Marsa i Plutona. Tam nie będzie już tej ścisłej opozycji, te planety dalej, według znaków są w opozycji, ale nie ma już tej ścisłej opozycji tutaj.
Mimo tego daje to dodatkowy kontekst, napięcie między siłą działania Mars a głęboką transformacją Pluton. Możemy tutaj odczuwać w dalszym ciągu nieco frustracji, złości, wewnętrznych konfliktów. Dla wielu z nas może to być czas decyzji. Zostaję w tym, co jest znane, w mojej strefie komfortu, czy odważę się na emocjonalne wyzwolenie. Szczególnie jeśli ta strefa komfortu, tak naprawdę ona mi wcale dobrze nie robi. To nie jest miejsce, w którym powinnam być, ale wiadomo, że niezależnie od tego, jak źle by mi było, lepsze jest to, co znane często. I przez to nie wybieramy tego, co być może nieznane, a o wiele dla nas lepsze. Dlatego ta pełnia może w pewnym aspekcie być nieco bolesna, ale też wyzwalająca. Pełnie w Skorpionie, jakiekolwiek by nie były, bo wiadomo, że to są cykliczne wydarzenia. Możecie sobie przypomnieć, co się działo podczas poprzedniej pełni w Skorpionie. Może nie być łatwa dla nas wszystkich, ale jest szansą na emocjonalne oczyszczenie. Idealny moment na to, aby spojrzeć w ciemność i przejść przez nią, wiedząc, że gdzieś dalej jest nasza moc, jest nasze światło. No wiecie, no nie ma światła bez cienia, więc tutaj warto jest zapoznać się ze swoim cieniem. Myślę, że to tyle chyba o samym wstępie co do pełni. Zacznijmy już od poszczególnych znaków. I pamiętajcie, że moje odczyty zawsze są wedle ascendentu, ponieważ w ten sposób wyznaczam dom, w którym coś się dzieje. Stosuję system całych znaków i pracuję w nurcie astrologii helenistycznej. Ale jeśli używacie Placidiusa, to jak zawsze po prostu sobie musicie sprawdzić, który to jest dla Was dom w Waszym kosmogramie i odszukać wedle ascendentu, aby dopasować ten dom do Was. Rozpoczynamy od barana. Barany, pełnia u Was jest w 8 domu. No, 8 dom to jest tradycyjnie dom Skorpiona, czyli tematy przede wszystkim to wspólne finanse, zobowiązania, śmierć, odrodzenie, psychologiczna głębia, transformacja. Wszystko to, co Skorpion lubi najbardziej, w czym się najlepiej czuje, intensywnie i trochę ciemno. Jak może się objawiać u Was ta pełnia? Księżyc w 8 domu będzie rzucać światło na wszystko to, co wiąże Was z innymi. Kredyty, długi, uzależnienia emocjonalne i finansowe. Jest to dom ukrytych spraw, tabu, często także tematów straty i dziedziczenia. Pełnia może tutaj przynieść emocjonalne kulminacje, jeśli chodzi o zależności, czy to finansowe, czy emocjonalne. Jako że mamy opozycję do Urana w Byku w Waszym drugim domu, domu finansów osobistych, możecie tutaj odczuwać silne napięcie między potrzebą emocjonalnego bezpieczeństwa, 8 dom, a materialną niezależnością, drugi dom. Może tutaj się pojawić nagła zmiana Waszej sytuacji finansowej lub niespodziewane wiadomości dotyczące wspólnych zasobów, ale nie bójcie się, pamiętajcie, że ta pełnia ma Wam odkryć to, co jest prawdziwe, pozwolić Wam się oczyścić z tego, co Wam już nie służy, transformując Was. Być może macie jakieś lęki dotyczące bycia zależnym od kogoś, może nie jesteście w stanie sobie na to pozwolić w żaden sposób, jest to dla Was po prostu trudne jako archetyp tak naprawdę przywódcy. Baran to archetyp przywódcy. No, lew, ale chodzi mi o tego, wiecie, Spartanina, który bierze się za działanie od razu, bez lęku. No, taka zależność może być bardzo kłująca. Oprócz tego Marsa mamy w Lwie, w Waszym 5 domu, który jest władcą tej pełni, w domu przyjemności i twórczości, również dzieci, także tutaj może być emocjonalnie, jeśli chodzi o sprawy dzieci, romansu, rywalizacji. Opozycja już nieścisła, ale do Plutona w Wodniku, 11 dom. No, jest to dom przyjaźni, dużych grup społecznych, celów społecznych. Możecie odczuwać tutaj też w okolicach tej pełni presję grupy lub zobaczyć jakieś próby manipulacji lub emocjonalne
możecie czuć się rozczarowani środowiskiem w jakimś stopniu. Jak pracować z tą energią pełni? Bo pamiętajcie, że ta pełnia, to wszystko, co się dzieje na niebie, to możemy to wykorzystać dla naszego benefitu zawsze. Więc my możemy z tą energią zawsze pracować. Konfrontując się z lękiem utraty kontroli, jest to czas uzdrowienia. No, nie jest to łatwy temat, przypuszczam, ale jeśli macie taki lęk, nie chcecie puścić kontroli, nie chcecie odpuścić w żadnym stopniu, to ta pełnia jest bardzo dobrym momentem na to, żeby zacząć taką pracę. Nie zacząć, to już pełnia to jest podsumowanie, my już nie zaczynamy pracy, ale żeby przyjrzeć się temu, jak Wy się czujecie z tą kontrolą, czy jesteście w stanie trochę oddać władzę komuś innemu. Z drugiej strony, myślę, że przeanalizowałabym podczas tej pełni to, z kim dzielicie zasoby i emocje. Czas na stawianie zdrowych granic, zdecydowanie. I jeśli lubicie bawić się w jakieś rytuały, cokolwiek, co jest bardziej niekoniecznie fizyczne, ale wiecie, ma jakiś początek i koniec i to ma Wam przynieść ukojenie, jakiś rezultat, to myślę, że takie odcinanie się energetyczne czy symboliczne, spalenie długów przeszłości na kartce papieru i spalenie to, wiadomo, zapisane na jakiejś małej kartce i spalenie tego już po pełni, myślę, że to może Wam pomóc w tym, aby już się oczyścić. I teraz nie karty Tarota, tylko karty Oracle, czyli czego to są karty po polsku? Przepowiedni. Karty są po angielsku, ale już nieraz z nimi pracowaliśmy, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Karta dla barana. Love, compassion, life giving. Dużo miłości, barany. Macie piękne serce tutaj. Dużo miłości do samych siebie przede wszystkim. Zrozumienia i bycia dobrym dla siebie. Tak samo jak i dla innych. Powodzenia, barany, podczas tej pełni. I zapraszam byki. Byki, witam Was serdecznie. Byki, pełnia w Waszym 7. domu. No, 7. dom to, jak wiemy, związki, partnerstwo, to jest dom małżeństwa, to jest dom wszystkich naszych relacji biznesowych 1 na 1. To jest dom, który zawiera te wszystkie relacje, nad którymi ciężko pracujemy. I pełnia będzie uaktywniać Was ten sektor, zarówno tych najbliższych relacji, jak i tych formalnych. Może się pojawić tutaj napięcie w związku, ujawnienie jakiejś ukrytej prawdy, głęboka konfrontacja również. Pamiętajcie, że Skorpion chce oczyścić, nawet jeśli to boli. I jest to dobry czas ogólnie na takie bardzo szczere rozmowy. To jest świetny moment na to, żeby drążyć głębiej, pytać, rozmawiać, dotykać tych najczulszych sfer. I może to być okalane morzem łez również, ale to jest dla Waszego emocjonalnego uzdrowienia, aby nie żyć w niepewności, bo nie ma chyba niczego gorszego niż życie w niepewności. Myślę, że ta opozycja do Urana w 1. domu powoduje, że chcecie wolności. No, z drugiej strony partnerstwo wymaga zaangażowania. Więc tutaj może nastąpić jakiś nagły zwrot, impuls, jakaś zmiana dynamiki tej relacji. Ale pamiętajcie, że to wszystko zależy od Was. Mars, czyli władca tradycyjny tej pełni, jest w 4. domu. Konflikty mogą tutaj dotyczyć życia rodzinnego, korzeni, przestrzeni domowej, może trochę zwiększona, nie mogę znaleźć słowa, predyspozycja. Zwiększona predyspozycja do emocjonalnych wybuchów w domu, więc na to bym zdecydowanie uważała. Łagodnie podczas tej pełni z domownikami, szczere rozmowy, wiecie, tworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, gdzie można powiedzieć, co Was boli, co Was kłuje, co Was cieszy, dzielenie się też tym.
czego oczekujecie w relacji z innymi, co czujecie, że nie zostało zaopiekowane, myślę, że ta pełnia to jest dla Was bardzo dobry czas na to. Z drugiej strony mamy Plutona, czyli współczesnego władcę wodników w 10. domu u Was. Może się okazać, że Wasze ambicje kolidują w jakimś stopniu z życiem prywatnym i że Wasza kariera lub presja społeczna mocno wpływa na Wasze relacje. Jak wykorzystać tą energię? Przede wszystkim przyjrzałabym się relacjom, jakie tworzymy. Taki zrobiła może rachunek sumienia, czy zawsze gram fair, ja również, czy daję tyle, ile otrzymuję. No i z drugiej strony, czy dostaję tyle, ile ja daję, czy szukam tego balansu, czy może ten balans nie jest dla mnie aż tak istotny. Jeśli nie macie partnera, partnerki, jeśli jesteście singlami, a zależy Wam na spotkaniu kogoś, to tutaj myślę, że byłabym bardziej ostrożna podczas tej pełni. Możecie bardzo emocjonalnie podchodzić do tego i czuć, że to jest jakieś karmiczne połączenie i oczywiście może być, wiecie, poczuć takie połączenie dusz. I nie mówię, że to nie wyjdzie, nie. Z drugiej strony myślę, że miałabym na względzie to, że jesteście bardzo tak emocjonalnie wstrząśnięci teraz. Przyglądałabym się raczej tym schematom relacji, które mieliście i zauważyła, czy może coś się powtarza w nich, co tam nie do końca dla Was działa. Jak jeszcze wykorzystałabym tą energię? Taki rytuał oczyszczenia się z toksycznych kontaktów i kontraktów. Wiecie, jeśli już czujecie, że z kimś nie ma tutaj dla Was przestrzeni na wspólną pracę nad jakąś relacją, podziękować sobie można, oczyścić się, jeśli czujecie, że ktoś wykorzystuje Waszą energię zanadto i nie sprawia, że jesteście naładowani tą energią, tylko od Was nią czerpie. Przeanalizować takie relacje i możecie teraz z tą pełnią Skorpionie zdecydowanie odpuścić już te relacje, które Wam nie służą, lub też wewnętrzne przekonania dotyczące miłości. No to myślę, że jest gruby temat ogólnie, wewnętrzne przekonania dotyczące miłości. Z drugiej strony pamiętajcie, że pełnia to jest zawsze podsumowanie tego, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie pół roku. Jeśli pracowaliście nad relacją, czy to biznesową, czy to romantyczną, przez ostatnie pół roku, to jest dobry moment na podsumowanie tego, co tam dla Was działa, co nie działa w tej relacji i czy ona jest oparta na szczerości przede wszystkim. No, Skorpion, on nie będzie tutaj dzierżyć żadnych jakichś kłamstw, półprawd. To absolutnie nie ma na to zgody Skorpiona. Nie. No i taka pełnia dla Was. Taka pełnia dla Was. I karta dla byków. Deeper awareness, feelings lack, czyli głębsze zrozumienie, uczucia i szczęście. Ja myślę, że to może być piękny czas dla Was, byki, aby tak naprawdę spotkać się ze sobą, ze swoimi potrzebami, zobaczyć, które relacje dla Was są, które osoby dla Was zawsze są, a które powinny odejść, aby zrobić miejsce na nowe relacje, które będą Wam dawać to, czego potrzebujecie. Powodzenia, byki. I zapraszam Bliźnięta. Bliźnięta, witam Was serdecznie w odczycie na pełnię. Pełnia w Waszym 6. domu. Pełnię mamy w Skorpionie. 6. dom to jest zdrowie, rutyna, praca codzienna, służba, obowiązki, dom małych zwierząt również. W astrologii tradycyjnej był to kiedyś dom niewolników. No a teraz się zmieniło, jest to dom codziennej pracy. Wiadomo, trzeba dopasowywać z duchem czasu. Jak to się objawia? No ale chodzi dalej o to, aby służyć innym. Jak służymy innym? Sobie też, naszą codzienną pracą, rutyną, jak dbamy o nasze zdrowie. Jak ta pełnia może się u Was objawiać? Przede wszystkim możecie odczuwać ją mocno w ciele.
Jeśli chodzi o Wasze ciało, w okolicach pełni możecie poczuć większe wyczerpanie, może coś wypływać bardziej psychosomatycznie, może to dotyczyć też, w jakiś sposób być związane z Waszą pracą, pewnego rodzaju wypalenie, ale oczywiście jest to bardziej takie uczucie, że czujecie się w jakimś stopniu trochę uwięzieni psychicznie. Nie do końca wiem, jak to wyrazić. Chodzi o to, o takie poczucie bycia w klatce. I Wasze ciało może chcieć to wyrazić. To może być związane z Waszą pracą, konflikt z przełożonym, być może zmiana obowiązków, zmiana Waszej rutyny, może trochę zaniedbaliście zdrowie, może za dużo stresu, jeśli chodzi o Waszą pracę, jeśli to jest związane z Waszą pracą, z Waszymi codziennymi obowiązkami. Zdecydowanie skupiłabym się podczas tej pełni na odpoczynku. Mamy tutaj opozycję do Urana w 12 domu. Możecie sobie nagle uświadomić, co Was podświadomie sabotuje. Czy to będzie jakiś lęk, czy to będzie stres, czy to będą jakieś Wasze wizje senne. Teraz będzie ten czas, kiedy Wy możecie to zrozumieć, co Was sabotuje, co sprawia, że nie czujecie się dobrze w Waszej codzienności, w Waszej rutynie. Może jest coś, nad czym musicie się skupić, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, o Waszą codzienną pracę. Macie Marsa w Lwie, czyli władcę pełni. Tutaj on może dodawać trochę napięcia w komunikacji. Uważałabym na konflikty i kłótnie w pracy, konflikty z rodzeństwem lub z sąsiadami. Z drugiej strony macie Plutona w Wodniku w 9 domu, także jesteście na etapie przemiany, głębokiej przemiany Waszej filozofii życia. Może się okazać, że podczas tej pełni zrozumiecie, że to Wasze przekonania tak naprawdę sabotują Wasze zdrowie lub rutynę. Jak pracować z tą energią? No bo pamiętajcie, że to jest trochę jak prognoza pogody. My po prostu dzięki tym tranzytom i analizie tych tranzytów wiemy, czy brać tą parasolkę ze sobą, czy jednak ubrać krótki rękaw. Jak pracować z tą energią podczas tej pełni? Pamiętajcie, pełnia to jest podsumowanie ostatnich 6 miesięcy, więc sprawdźcie sobie, co się działo przez ostatnie 6 miesięcy w domu Waszej codziennej pracy, rutyny, zdrowia. Jakie zmiany tam miały miejsce, co się rozwijało. Może czujecie się trochę przeciążeni pracą, trochę zmęczeni myśleniem o pracy, stresem związanym z poszukiwaniem pracy. Jak to się odbija na Waszym ciele? Gdzie Wy to czujecie? Czy jesteście w stanie zlokalizować? Mam nadzieję, że oczywiście nie macie takich problemów, ale jeśli macie, to jest dobry czas na detoksyfikację i fizyczną, i psychiczną, na organizację Waszych codziennych nawyków, na przeorganizowanie Waszych codziennych nawyków. Wiadomo, że my nie rozpoczynamy niczego nowego podczas pełni, ale teraz możecie wyeliminować to, co Was obciąża. I słuchajcie, randomowa rada od panny ascendentalnej. Na kartce papieru ja zawsze wypisuję sobie codziennie rano, jakie mam rzeczy do zrobienia i dzielę sobie na rubryczkę na 4 kategorie: praca, zdrowie, administracyjne, coś tam. I ja później sobie oznaczam, które są konieczne dla mnie do wykonania, a które mogę zrobić w przyszłym tygodniu również. To, że ja sobie dałam je na moją listę do zrobienia, znaczy, że muszę zrobić wszystkie. Więc może taka analiza w każdej sferze Waszego życia, co Was obciąża, a co nie jest tak naprawdę konieczne, co w ogóle nie wychodzi z Waszej potrzeby, z tego, że musicie to zrobić. Myślę, że też dobrze by było zapisywać Wasze sygnały z ciała gdzieś, abyście mogli później to przeanalizować sobie, jak już będzie trochę spokojniej. I zapisywałabym również sny podczas tej pełni. Ale pamiętajcie, ta pełnia to jest podsumowanie 6 miesięcy pracy. Może pracowaliście nad nowymi nawykami, które są dla Was zdrowe. Warto jest teraz spisać, co dla Was działa. Co sprawiło, że Wasze życie, codzienność stała się lepsza. Może jesteście mniej dzięki temu zestresowani, może łatwiej jest Wam się komunikować z innymi, może zadbaliście bardziej o swoje zdrowie. Spiszcie sobie to, aby podsumować Waszą pracę przez ostatnie pół roku. To też jest ważne. Ta cykliczność jest bardzo istotna.
No i sprawdźcie, gdzie Wy byliście pół roku temu. Karta dla Was, bliźnięta. Karta dla bliźniąt. Karty Oracle. Protection, Survivable Strength. Czyli mamy tutaj takiego kaktusa w słoiku. Przede wszystkim ochrona i siła. Przeżycie. Ochrona, siła, przeżycie. Powodzenia, bliźnięta. I zapraszam Raki. Raki, witam Was serdecznie. Pełnia w Waszym 5. domu, pełnia w Skorpionie. 5. dom to przede wszystkim kreatywność, dzieci, romanse, przyjemności, tożsamość, serca, powiedziałabym. To jest nasze takie wewnętrzne dziecko również. Tutaj emocje związane z miłością, z dziećmi, z twórczością będą sięgać zenitu. Być może to, co kiedy dawało Wam, co kiedyś dawało Wam radość, może teraz wydawać się dla Was jakimś ciężarem, albo odwrotnie, albo pojawia się głęboka potrzeba stworzenia czegoś z serca. Myślę, że jeśli czujecie, że coś jest dla Was bardzo takie, wiecie, ciężkie, już robicie, bo robicie, ale niekoniecznie Wam się chce chodzić na te zajęcia z lepienia garnków, warto jest to odpuścić razem z tą pełnią, podziękować sobie za ten czas, który w to włożyliście, ale jeśli to Wam zupełnie już nie odpowiada, to po prostu się z tym pożegnać. Mogą się tutaj ujawniać też lęki związane z byciem widzianym, z wyrażaniem siebie i również w pewnym stopniu z intymnością. Dom 8 to jest dom intymności, ale tutaj chodzi bardziej o takie romanse i bycie takim, wiecie, otwartym, spontanicznym. Mamy też opozycję do Urana w 11 domu. Mogą być pewnego rodzaju zaskakujące zmiany w gronie znajomych. Uważałabym na społeczne oczekiwania, które mogą się na Was odbijać. Może to być tak, że boicie się pokazać tego, co tworzycie, boicie się podzielić tym, co robicie z innymi, właśnie ze względu na te oczekiwania. Czy to Waszej grupy przyjaciół, czy to jakiejś społeczności ogólnie. I to może Was trochę blokować. Ten lęk przed oceną innych. Warto jest podczas tej pełni pozbyć się tego lęku. Mars, czyli władca tej pełni, jest w 2. domu. Pełnia będzie tutaj domagać się od Was tej emocjonalnej prawdy. Możecie odczuwać pewnego rodzaju rozdźwięk między wartością a przyjemnością, bo będziecie chcieć tego bezpieczeństwa materialnego. No a z drugiej strony jeszcze mamy Plutona w 8 domu. Mars i Pluton już nie są w ścisłej opozycji, ale mimo wszystko tutaj cały czas, przez następne 20 lat, macie temat transformacji w sferze seksualności, intymności, zaufania. W okolicach podczas tej pełni może dojść do pewnego rodzaju przesilenia w relacji, ale nie obawiałabym się tego. Pamiętajcie, że podczas pełni wychodzi to, co powinno wyjść, co mamy już. Wiecie, no zbiera nam się, czasem trzeba powiedzieć to, co nam siedzi na wątrobie i w ten sposób się też oczyścić, nie kumulując tych emocji w sobie, nie kumulując tych słów w sobie. I ta pełnia będzie do tego zachęcać, bo taki właśnie jest Skorpion. On dąży do prawdy i on nie znosi właśnie półprawd, nie znosi jakiegoś takiego ukrywania, żeby czuć się lepiej. To zdecydowanie nie jest domena Skorpiona. Jak pracować z tą energią? Bardzo dobry czas na to, aby wyrażać się artystycznie, czyli w okolicach pełni. Jak czujecie, że po prostu zalewają Was te emocje, to pójdźcie potańczyć, pójdźcie do muzeum, pójdźcie na jakieś warsztaty malarskie, napiszcie coś w Waszym dzienniku. To może być tylko i wyłącznie dla Was, dla nas też, jeśli chcecie się podzielić, ale to może być tylko i wyłącznie dla Was. Wiecie, puszczenie sobie muzyki głośno i tańczenie w kuchni, cokolwiek, co Wam sprawi przyjemność i pozwoli Wam się emocjonalnie uwolnić. Też sprawdziłabym, czy przypadkiem nie wychodzi podczas tej pełni taka potrzeba bycia perfekcyjnym rodzicem lub perfekcyjnym kochankiem.
I jeśli taką macie, to też poszukałabym sposobu na to, aby się od tej potrzeby bycia perfekcyjnym uwolnić. Bardziej podczas tej pełni skupiłabym się na sobie, na swoim wewnętrznym dziecku, na tym, aby zaspokajać swoje potrzeby spontaniczności, emocjonalności, takiej czułości do siebie, niż wchodziłabym w jakieś relacyjne rozgrywki, bo tutaj uważałabym na jakieś obsesje miłosne. Myślę, że może być bardzo emocjonalnie. Nie mówię, że jest to złe, ale może być też intensywne, bardzo intensywne. No raki. Myślę, że to tyle dla Was na pełnię. To jest podsumowanie Waszej pracy przez ostatnie pół roku. Pamiętajcie o tym. Jeśli przez ostatnie 6 miesięcy pracowaliście nad jakimś nowym hobby, nad połączeniem z Waszym wewnętrznym dzieckiem, na randkowaniu również, na pracy z przyjemnością, na to, żeby pozwolić sobie na tą przyjemność, na to bycie w jakimś takim spontanicznym ruchu, na to, aby odkrywać swoje nowe hobby być może, to teraz jest podsumowanie tego również. Zobaczcie, nad czym pracowaliście, przyjrzyjcie się temu, podziękujcie sobie za to również, no i zastanówcie się, co zostawiacie, a co odpuszczacie. I karta dla Was, karta dla raka, karta dla raka, self-confidence, leader, power. No, czyli raki dużo przede wszystkim tutaj własnej mocy, skupienia się na własnej mocy, na tym, aby być pewnym siebie. Dużo siły Wam życzę. I zapraszam lwy. Lwy, witam Was serdecznie. Pełnia w Waszym 4. domu. 4. dom to jest przede wszystkim dom, rodzina, przeszłość, korzenie, emocjonalne fundamenty. Jak objawiać się może u Was ta pełnia? Pełnia w domu przodków i emocjonalnych korzeni, no bo to są nasze emocjonalne korzenie, może tutaj przynieść pewnego rodzaju przesilenie w tym temacie domu. Być może jest to dobry czas na to, aby sprawdzić, od czego chcecie się odciąć, czy będzie to wiecie, pętla powtarzana w rodzinie, zachowań, jakiś schemat, który się ciągle powtarza, czy będą to jakieś traumy rodzinne, wobec których czujecie się lojalni, że jednak trzeba pielęgnować tą traumę i nie możecie z tego wyjść i to w jakiś sposób Was blokuje, no to jest świetna pełnia na to, aby się od tego odciąć. I szczególnie jeśli czujecie, że to Wam nie służy, że to w jakiś sposób zaburza Wasz rozwój, możecie też odczuwać pewnego rodzaju napięcie między karierą a życiem prywatnym, ponieważ mamy tutaj opozycję do Urana w 10. domu. Mars w 1. domu, Mars władca tej pełni, ogromna siła do działania, zdecydowanie. Uważałabym na impulsywność, łatwo o emocjonalne wybuchy może być w okolicach tej pełni. Pluton, czyli władca współczesny Skorpiona, jest w Waszym 7. domu. No, przez następne 20 lat Wasze relacje partnerskie będą przechodzić transformację. Możecie czuć presję z zewnątrz na to, aby ujawnić jakieś głęboko zakorzenione wzorce rodzinne. I myślę, że podczas tej pełni to jest dobry czas, aby je odpuścić. No a pamiętajcie też, oprócz tego, jest to moment, kiedy my podsumowujemy ostatnie 6 miesięcy. Nad czym pracowaliście, jeśli chodzi o Wasz dom? Nad czym pracowaliście, jeśli chodzi o Wasze korzenie? Nad czym pracowaliście, jeśli chodzi o Wasz dom taki fizyczny? Wiecie, może jakieś remonty, zmiana, przeprowadzka, cokolwiek. To jest czas podsumowania, więc dobrze jest sobie z tym cyklem również podsumować, do czego doszliście, co się zmieniło w tym temacie. Jak pracować z tą energią? Przede wszystkim jest to dobry moment na to, aby podczas pełni my nie działamy. To nie jest tak, że my coś rozpoczynamy nowego, ale to jest dobry moment na porządki i domowe, i emocjonalne. Będziecie mieć dużo energii, po prostu możecie czuć, mimo tego, że ona może być trochę przytłaczająca, ale możecie odczuwać sporo energii, no jednak ten Mars u Was jest w 1. domu.
Pozbądźcie się przedmiotów, które są dla Was obciążające. Nawet jeśli są to przedmioty nostalgiczne, emocjonalne, wiecie, to czas się z niektórymi przedmiotami pożegnać z Waszej przestrzeni. Być może te przedmioty w jakiś sposób przypominają Wam o jakimś ciężarze. I tutaj od razu mi się przypomina z Feng Shui, czy jak moja kochana kuzynka, która studiowała chiński, by teraz na mnie nakrzyczała i powiedziała Feng Shui. Ma ogromne znaczenie to, co my widzimy wokół siebie na co dzień. I ja miałam kiedyś taki obraz kobiety w Andach niosącej dziecko na plecach, który widziałam zaraz po przebudzeniu i nie wiem do tej pory, czy to była moja podświadomość, czy nie, ale jak zmieniłam ustawienie tego obrazu, już nie widzę po przebudzeniu zaraz, łatwiej mi się trochę wstaje. Wiecie, jednak to, co my widzimy wokół siebie, mocno wpływa na naszą rzeczywistość. Więc sprawdźcie, na które przedmioty już nie ma miejsca w Waszym życiu, które Was dociążają, zamiast sprawiać, że Wasze życie staje się lżejsze i przyjemniejsze. Oprócz tego wykorzystałabym też tą energię na pracę z wewnętrznym dzieckiem i historię urodu. Być może zadzwonienie do babci, cioci, prababci, do kogo tylko chcecie, wujka czy kuzyna i porozmawiała też o rodzinie, po prostu jakichś historiach rodzinnych, dlaczego nie. I pamiętajcie, lwy, że jeśli poczujecie taką falę emocji i na przykład będziecie chcieli płakać, to takie oczyszczenie płaczem ma wielką moc i sobie na to pozwólcie. I karta dla Was, karta dla lwa, na pełnię w Skorpionie. Karta dla lwa. Focus, Observation, Awareness. Czyli tutaj obserwujemy przede wszystkim. Jesteśmy skupieni, obserwujemy, jesteśmy świadomi tego, co widzimy. Nie jesteśmy w tej mocy twórczej, tylko bardziej obserwacyjnej. Myślę, że to jest bardzo dobra karta na ten czas dla Was, aby przyglądać się temu, co się dzieje w domu, temu, co się działo w Waszej rodzinie również, temu, co się działo w historii Waszej rodziny, aby przyglądać się temu, jak to na Was też wpływa. Powodzenia, lwy. Panny, witam Was serdecznie, panny. Drogie panny, pełnia w domu trzecim, Skorpion, to jest nasz dom trzeci. Temat domu trzeciego to przede wszystkim jest komunikacja, umysł, rodzeństwo, bliscy sąsiedzi, codzienny ruch, to są wycieczki samochodem, wszystko to, co jest Przepraszam, sąsiad wyszedł na balkon, mnie strasznie rozproszył, bo mam odsłonięte firanki i nasze spojrzenia się spotkały. Już wracam, panny, przepraszam Was najmocniej. Tak, jak widać komunikacja, temat komunikacji też u mnie będzie na świeczniku podczas tej pełni. Może to być czas na ważną rozmowę. Dobry czas na ważną rozmowę. Ogólnie Skorpion nie toleruje żadnych półprawd, fantazji na dany temat. On musi odkryć prawdę. Nagłe wiadomości mogą tutaj mieć miejsce. Konflikt z rodzeństwem lub z bliskimi osobami jest jak najbardziej możliwy, ale to nie jest tak, żebyśmy się tego bali i że coś na pewno się wydarzy. Bardziej chodzi o to, żebyśmy jako panny mogli zobaczyć prawdę i nie bać się jej, nawet jeśli ona jest bardzo nieprzyjemna. Ta pełnia może zmienić w jakimś stopniu sposób widzenia świata. Nasz sposób myślenia i mówienia może ulec przemianie w jakimś stopniu. Możemy odkryć jakieś prawdy, które mocno nas emocjonalnie poruszą. I czy to będzie jakaś historia, którą przeczytamy, film, który obejrzymy, rozmowa z sąsiadami, rozmowa z rodzeństwem.
sposób patrzenia na świat, sposób myślenia i komunikowania się ze światem może tutaj ulec zmianie, ale tak naprawdę on może ulegać zmianie już od pół roku, od nowiu w Skorpionie. Więc zastanowiłabym się, co się zaczęło zmieniać w sposobie mojej komunikacji pół roku temu. Czy coś się zaczęło zmieniać? Czy może coś się zaczęło zmieniać też w relacji z rodzeństwem, z bliskimi, z sąsiadami? Może rozpoczęcie też kursu prawa jazdy, to jest taka krótka, to jest transport, ale nie długodystansowy. Mamy opozycję do Urana w 9 domu, także szokujące odkrycia, być może kwestionujące dotychczasowe przekonania mogą mieć miejsce w okolicach tej pełni. Z drugiej strony Mars, czyli władca, jest w 12 domu. Możemy odczuwać frustrację, złość taką ukrytą pod powierzchnią, ale nie do końca wiadomo dlaczego. Uważałabym w okolicach pełni na pasywno-agresywne reakcje. No i mamy Plutona w 6 domu, który tam będzie trochę siedzieć, więc presja obowiązków, być może jakieś zdrowotne, takie psychosomatyczne skutki zablokowanej komunikacji. Ciało może mówić za nas, możemy odczuwać jakiś ból, możemy odczuwać, że coś nie do końca jest ok. I może się to zdarzyć, jeśli hamujemy się przed tym, aby mówić innym to, co myślimy. Więc z jednej strony jest tutaj szansa na tak naprawdę odkrycie zupełnie nowego sposobu widzenia świata dla nas, ale z drugiej strony my też musimy dzielić się tym, co wiemy. I ja panny bardzo do tego zachęcam, ponieważ panny jest to znak, który zazwyczaj gromadzi ogromne ilości wiedzy, ale zawsze wątpi w to, czy wie wystarczająco dużo, aby się tym dzielić. Więc panny zapraszam do tego, aby się jednak dzielić tą wiedzą. Mam nadzieję, że przez ostatnie pół roku nad tym pracujecie, aby pisać, aby mówić, aby po prostu nie żałować innym tej swojej wiedzy. I pamiętajcie, że słowa mogą i ranić, i leczyć. Zdecydowanie skupiłabym się podczas tej pełni, w okolicach tej pełni, na przykład pisaniu dziennika. Wypisałabym swoje emocje, które czuję, czy jest jakiś tam żal, czy frustracja. Spróbowałabym wejść głębiej, skąd to się bierze, dlaczego tak myślę, dlaczego tak czuję. Zadbałabym w ten sposób o zdrowie mentalne, no bo myśli jednak tworzą naszą rzeczywistość. I to, jak my mówimy, nie tylko do innych, ale też do siebie. Panny, no myślę, że to tyle na tą pełnię. Pamiętajcie, że Skorpion jest takim znakiem, który naprawdę on musi wejść jak najgłębiej. To jest z tym 3 domem u nas. Większość panien byłaby świetnymi detektywami. Oczywiście to zależy od tego jeszcze, co tam mamy i ta reszta kosmogramu, ale to jest taki umysł poszukiwacza prawdy, takiego investigator. Kogoś, kto bardzo chce dowiedzieć się, nie chce wiedzieć tylko, żeby wiedzieć, tylko naprawdę chce wiedzieć, czy to jest tak, dlaczego to jest tak, ale skąd to się wzięło, a może inne źródło mówi inaczej, a może inna osoba mówi inaczej, dlaczego mówi inaczej. I wiecie, takie poszukiwanie tej obiektywnej prawdy, jakby wszystko to, co widzimy, doświadczamy w życiu, było obiektem muzealnym i my sobie weźmy kadzidełka. Jakbyśmy każdy problem, każdą sytuację byli w stanie patrzeć na to z dystansu i wiecie, tak oglądać z każdej strony i pytać innych o zdanie, co oni myślą na ten temat, a dlaczego. I to jest taka super moc tego 3 domu w Skorpionie, związanego z naszą komunikacją, naszym umysłem, bo to jest naprawdę chęć zrozumienia istoty rzeczy, głębi tego,
core. Nie mogę znaleźć słów dzisiaj po polsku, no nie wiem, strasznie Was przepraszam, ale jest to poszukiwanie esencji danego przedmiotu, danej sytuacji. I teraz, podczas tej pełni, pełnia wiadomo, trochę emocjonalnie ogólnie, mogą u nas te emocje zalewać, ale to jest pełnia, która będzie się bardzo mocno skupiać właśnie na tym szukaniu prawdy, bądź kwestionowaniu naszego dotychczasowego sposobu życia, naszych przekonań. No i jak najlepiej jest to skonfrontować, jeżeli nie komunikując się z innymi, jeżeli nie rozmawiając z innymi. Karta dla nas, panny. Healing, transformation, life changes. No, czyli mamy tutaj uzdrowienie, transformację, być może jakąś zmianę w życiu. Powodzenia dla nas, panny. I zapraszam wagi. Wagi, witam Was serdecznie. Pełnia u Was w domu drugim. Skorpion, czyli Wasz dom drugi. Dom drugi to są pieniądze, to są wartości, to jest własność, to jest nasza samoocena, to jest wszystko to, co my zbieramy w życiu. To są nie tylko nasze umiejętności, to są dobra materialne, to jest dom finansów osobistych, nie współdzielonych, to są finanse osobiste. Teraz, jak ta pełnia może się u Was objawiać? Przede wszystkim księżyc w drugim domu będzie oświetlać Wasze relacje z pieniędzmi i poczuciem własnej wartości. Może coś tutaj wybuchnąć, zdecydowanie jest taka szansa. Czy to będą wahania emocjonalne związane z Waszym poczuciem bezpieczeństwa? Może jakiś niespodziewany wydatek? Może coś, wiecie, przestawi się w Waszym sposobie patrzenia na wartości również, ponieważ Skorpion tutaj, on chce, abyście przestali budować wartość na cudzych oczekiwaniach. Będziemy mieć podczas tej pełni opozycję do Urana w 8 domu. Tutaj 8 dom to są finanse wspólne, które mamy z partnerem, partnerką, również to, co dziedziczymy. Może być pewnego rodzaju utrata wsparcia, może być nieporozumienie, jeśli chodzi o to, jak się czym dzielimy, nagłe zmiany finansowe. Pamiętajcie, tutaj to nie jest jakieś kasandrowe złorzeczenie. Z Uranem nigdy nie wiadomo, to różnie może być. Może się też okazać, że dostaniemy ogromne wsparcie. To jakby więcej niż to, co oczekiwaliśmy. Mars, czyli władca, będzie w 11 domu. Wasze ambicje mogą i pragnienia społeczne mogą kolidować z realną wartością Waszej pracy w jakimś stopniu. Mamy Plutona w 5 domu, który będzie może tak zapalać Was obsesyjne pragnienie bycia docenianym. I to będzie wymagać w Was transformacji przez następne 20 lat, więc mam nadzieję, że jesteście na to przygotowani. Ponieważ Skorpion tutaj z jednej strony zaprasza nas do tego, abyśmy doceniali siebie i nie opierali tej budowania naszej wartości na cudzych oczekiwaniach. No i Pluton tutaj też jest trochę skierowany na to pragnienie bycia docenionym. Więc myślę, że to może być mocna dla Was pełnia tak naprawdę. Bardzo oczyszczająca, jeśli pozwolicie sobie odpuścić te oczekiwania innych, odpuścić to, jakie scenariusze dla Waszego życia piszą inni. Myślę, że to może być dla Was zupełnie, jak wiecie, takie zanurzenie się w rzece, w zimnej rzece, w gorący dzień. I jak już wyjdziecie z tej rzeki, to już, wiecie, możecie zaczynać zupełnie na nowo, na własnych warunkach. Może ta metafora nie była najlepsza. Mam nadzieję, że widzicie ten obraz. Wiecie, jak jesteśmy tacy zmęczeni, spoceni i jest gorąco i jest taka orzeźwiająca, zimna woda i po tym nagle to zmęczenie całe znika, to, co się kumulowało w nas przez cały dzień i wiemy, że możemy rozpocząć kolejną część dnia. I tak tutaj u Was możecie rozpocząć kolejną
część Waszego życia, gdzie będziecie budować Wasze poczucie wartości na swoich własnych oczekiwaniach, na tym, co jest dla Was ważne. No, z drugiej strony, pełnia to jest zawsze podsumowanie naszych ostatnich 6 miesięcy pracy, jaką my wkładaliśmy w dany temat, więc to jest moment, kiedy my mamy kadencję, kiedy już kończymy, mamy wisienkę na torcie i podsumowujemy, co się zmieniło w Waszych finansach przez ostatnie pół roku. Czy Wy zarabiacie w taki sposób, jak Wam odpowiada? Czy Wy zarabiacie tyle, ile Wam odpowiada? Czy jest to zgodne z wartością, którą wkładacie w swoją pracę? Nad jakimi umiejętnościami pracowaliście przez ostatnie pół roku? Teraz jest to czas podsumowań, więc skupiłabym się też na tym, aby przeanalizować, co czujecie, że jest dla Was wartościowe. Jeśli jesteście into rytuały, jeśli lubicie rytuały, to myślę, że możecie jakiś rytuał dla siebie stworzyć, który będzie odcinaniem się Waszych przekonań o biedzie, o wstydzie, o zależności. No i zdecydowanie dobry czas na to, aby przestać się porównywać do innych, ponieważ Wasza wartość nie zależy od innych. I mam nadzieję, że ta pełnia Wam to przyniesie. Karta dla Was. Pamiętajcie tylko, że my w pełni nie działamy, tylko my już przyglądamy się, co tam się dzieje. Odpuszczanie jak najbardziej jest ok. Odpuszczanie, takie symboliczne zamykanie danego etapu jest ok, ale to nie jest czas, kiedy my rozpoczynamy nowe działanie. No i co tam dla Was? Wagi. Self-confidence, leader, power. Wagi, przede wszystkim więcej tutaj jest wiary w siebie, siły, wiary w siebie i bycia liderem do siebie samego. Powodzenia. Skorpiony, witam Was serdecznie. Skorpiony, pełnia u Was w Waszym pierwszym domu, to jest Wasza pełnia. Dom i temat pierwszego domu to jest tożsamość, ciało, osobista moc. To jest to, jak inni nas widzą, jaki my mamy też filtr na świat. Jak się objawia ta pełnia? Przede wszystkim może być ona bardzo, bardzo intensywna. Ciało może reagować somatycznie, emocje mogą być surowe, nieskrywane, one mogą po prostu wypływać. Możecie poczuć potrzebę odrzucenia wszelakich starych masek, tożsamości, oczekiwań. To jest czas, w okolicach tej pełni przede wszystkim możecie czuć to w sobie, taki zew, potrzebę, aby być sobą na 100%, ale też konfrontować się z tym, czym Wy się w sobie boicie. Co Was przeraża w samych sobie? Czy jest jakaś część Was, którą Wy skrywacie przed innymi, której się trochę obawiacie? Jakie będziemy mieć aspekty? Uran w 7 domu, opozycja do pełni, relacje z innymi będą dla Was katalizatorem zmiany. Nieoczekiwane wydarzenia mogą pokazać Wam, że czas jest zakończyć pewne wzorce lub jeszcze czas jest rozpocząć coś nowego. Podczas pełni nie rozpoczynamy, my się przyglądamy temu, co nam przychodzi, co ten księżyc nam oświetla. Mars w 10 domu, czyli władca tej pełni, to jest dom kariery. Działanie na zewnątrz może w jakiś sposób kolidować z Waszą autentycznością i myślę, że dobrze by było przyjrzeć się temu, czy Wasza praca, Wasze miejsce pracy, Wasza kariera nie tłamsi Waszej potrzeby autentyczności, nie tłamsi tego, kim tak naprawdę jesteście. Czy nie musicie zakładać zbyt wielu masek codziennie, kiedy rozpoczynacie pracę. Jak pracować z energią? Przede wszystkim, no jeszcze mamy Plutona w 4 domu, już jest po ścisłej opozycji z Marsem, ale to jest czas na... możecie odczuwać głęboką przebudowę fundamentów życiowych i to przez następne 20 lat będziecie odczuwać. Przeszłość może pukać do Waszej drzwi w jakimś stopniu, może się odzywać, jeśli chodzi o jakieś tematy związane z rodziną, z przodkami, ale tak naprawdę u Was na świeczniku podczas tej pełni będzie Wasza autentyczność. Przede wszystkim Wasza autentyczność
i spotkanie się konfrontacja z tym, czego się boicie pokazywać innym o Was samych. Jak pracować z tą energią Skorpiony? Myślę, że dobrze jest, aby pozwolić sobie na takie emocjonalne zrzucenie skóry, skupić się na swoim ciele, na swojej cielesności, taniec, ruch, oddech, skupienie się na oddechu, płacz, jeśli tak czujecie, skupić się na Waszej powłoce, dzięki której jesteśmy tutaj na ziemi. Nie bać się też oceny innych. Zróbcie coś miłego dla swojego ciała w okolicach tej pełni może. Myślę, że ona może być po prostu intensywna dość. I pozwólcie sobie przeżywać te emocje. Jak najbardziej. Pozwólcie sobie być w tych emocjach. I teraz karta dla Skorpionów. Nad czym pracowaliście przez ostatnie pół roku? Co zmienialiście w Waszym wyglądzie? Co zmienialiście w tym, jak chcecie, żeby jak inni Was postrzegają? To jest motyw przewodni ostatnich 6 miesięcy. Karta dla Was. Niezależność, independence, curiosity, ciekawość i eksploracja. Skorpiony, no to jest czas bycia niezależnym, eksploracji. Pamiętajcie, że jesteście takim znakiem, który musi żyć w prawdzie i w zgodzie ze sobą. Więc tego Wam życzę podczas tej pełni. Powodzenia, Skorpiony. Strzelce, witam Was serdecznie. Strzelce, pełnia w Waszym 12 domu. Temat 12 domu to jest podświadomość, wycofanie, duchowość również, pewnego rodzaju zakończenie jakiegoś etapu. To są też ukryte sprawy, ukryci wrogowie, bycie w odosobnieniu. Pełnia w 12 domu będzie oświetlać to, co ukryte. Lęki, żale, nieuświadomione emocje. Może przynieść kulminację wewnętrznych napięć. Może też to być poczucie odcięcia od świata, potrzeba odosobnienia, zwiększona senność. Może to być również czas, kiedy zobaczycie, że warto zmierzyć się z jakąś traumą, którą macie, lub zakończyć długi proces żałoby. I to nie musi być żałoba po kimś, kto zmarł, może lub jeśli to było jakieś Wasze zwierzę też domowe, to może być żałoba po relacji, po życiu, które wiedliście w jakiś sposób i nagle ono się musiało zakończyć. Taka tęsknota za czymś, co już minęło i wiecie, że nie możecie do tego wrócić. Ta pełnia to jest bardzo dobry czas, aby już zakończyć ten proces żałoby. I teraz aspekty, jakie będą. Opozycja do Urana w 6 domu. Nieoczekiwane zmiany, jeśli chodzi zawsze tutaj o Urana, są nieoczekiwane. W kwestii pracy, zdrowia również, mogą Was wybić z Waszej rutyny. Ale to pamiętajcie, że to może też wpływać w jakimś stopniu na Wasze lęki lub Wasze lęki, na tą Waszą rutynę. One działają na siebie nawzajem. Ta podświadomość. Mogą też te Wasze lęki wypływać jakoś, jeśli chodzi o Wasze ciało. Możecie czuć tak bardziej psychosomatycznie, coś tam Wam zacząć może uwierać. Dobrze jest się przyglądać podczas tej pełni. Mars, czyli władca pełni, jest w 9 domu. Możecie odczuwać wzmożoną potrzebę działania, nauki, podróży. Z drugiej strony uważałabym na zbytnie działanie, ponieważ może to być dla Was mechanizm obronny, to aby działać, a nie czuć. I Pluton, czyli współczesny władca Skorpiona, jest u Was w 3 domu i już jest poza ścisłą opozycją z Marsem, ale możecie też odczuwać jakieś obsesyjne myśli, czy przymus kontroli poprzez słowo i warto jest spróbować uwolnić się od jakichś destrukcyjnych narracji, takich destrukcyjnych myśli. Jak pracować z tą energią? Przede wszystkim medytując, jakieś praktyki duchowe, dużo snu, pozwólcie sobie na sen, dajcie sobie trochę czasu na sen, kontakt z naturą również.
myślę, że dobrze by było zapisywać Wasze sny w okolicach pełni i pozwolić sobie na takie uzdrowienie poprzez ciszę i też bycie samemu, pojechanie gdzieś samemu, spędzenie czasu, dzień w naturze samemu, pozwolenie sobie na to, aby spotkać się ze sobą, nie wpadając w żadne jakieś mechanizmy obronne w stylu czas na podróż, czas na naukę, czas na coś tam innego. I karta dla Was, karta dla Strzelca. Karta dla Strzelca. Self-confidence, leader power. Przede wszystkim Strzelce, nie bójcie się spotkać ze sobą. Nie bójcie się być sobą oczywiście, ale nie bójcie się spotkać ze sobą, nawet z tą swoją częścią, która jest taka może trochę zahukana, może trochę ukryta, boi się czegoś, spotkało ją coś nieprzyjemnego w życiu, nie chcą do tego wracać, nie chcę do tego wracać, ale warto jest siebie też przytulić i dodać sobie w ten sposób mocy i siły. Powodzenia, Strzelce. I witam Koziorożce. Jeszcze raz witam Was serdecznie. Pełnia w Waszym 11 domu. Temat tej pełni to dla Was są wspólnoty, przyjaciele, marzenia, wizja przyszłości również. Jak się może objawiać ta pełnia? Czas tak naprawdę podsumowań, czas zakończenia, czas może też przemian w gronie znajomych i w środowisku, w którym się obracacie. Może tutaj w okolicach tej pełni dojść do konfliktu w grupie, ujawnienia jakiejś nieuczciwości, albo wręcz przeciwnie, do odnalezienia sojuszników, którzy będą Was wspomagać w Waszych marzeniach, dążeniu do Waszych marzeń. Słuchajcie, nad jakimi marzeniami pracowaliście, nad jakimi celami, aspiracjami życiowymi pracowaliście przez ostatnie pół roku? To jest czas podsumowania tego, to jest czas przyjrzenia się temu. Może się okazać też, że te marzenia, które mieliście, które miały dla Was sens 6 miesięcy temu, one już jakoś trochę tracą swój blask. I to jest też naturalny proces i czas przejścia być może gdzieś dalej, gdzieś indziej, skupienia swojej energii. Ale warto jest się temu przyjrzeć. Pełnia będzie nam to naświetlać. Będziemy mieć tutaj opozycję do Urana w 5. domu, także oczywiście przy tej opozycji możecie odczuwać napięcie między potrzebą takiej spontanicznej ekspresji, a być może oczekiwaniami grupy. Mars, władca pełni, jest w 8. domu. Mamy tutaj głęboką transformację, głęboką energię transformacji. Możliwe tutaj są konflikty o kontrolę lub wspólne zasoby w grupach, ale z drugiej strony jeszcze jest Pluton w 2. domu, obsesja wokół wartości lub pieniędzy. Możecie też uznać, że ktoś Was wykorzystuje lub oceniać innych poprzez pryzmat użyteczności, więc jak widzicie, ta energia jest taka trochę, jest intensywna, jest może zagmatwana, ale dąży do tego, aby odkrywać prawdę, aby zobaczyć, jak jest naprawdę. Czy te marzenia, które mam, to są moje marzenia, czy grupa, w której jestem, ludzie, z którymi się zadaję, pozwalają mi na moją ekspresję, czy ja czuję, że mogę być z nimi swobodny, czy w jakimś stopniu nie bawię się w jakieś przeciąganie liny, jeśli chodzi o wspólne zasoby w grupach, też w relacji. I czy przypadkiem nie patrzę na ludzi, nie oceniam ludzi pod względem jedynie i wyłącznie ich użyteczności. Czy oni mi się do czegoś przydadzą? Myślę, że to jest ważne pytanie do tego, aby sobie zadać. I czy przypadkiem nie dobieram sobie takich grup, takich znajomych tylko i wyłącznie dlatego. I czy to mi odpowiada? Myślę, że warto jest tutaj pracować z tą energią pełni. Wiadomo, nie rozpoczynamy niczego nowego podczas pełni, ale przede wszystkim
Podczas pełni możemy odpuścić. My widzimy, co tam nie działa, co już lub z czym możemy się pożegnać, nad czym pracowaliśmy i możemy odpuścić. Teraz jest szansa dla nas na to, aby odciąć się od toksycznych relacji grupowych lub od oczekiwań społecznych. Też czas na takie zrobienie aktualizacji Waszych długoterminowych celów i przyjrzenie się temu, co jest tak naprawdę Wasze. Które cele są Wasze, które cele naprawdę wychodzą z Waszej potrzeby, że to jest Wasza potrzeba, a nie grupy, nie społecznych oczekiwań, nie dlatego, że bo tak powinno wyglądać życie, nie dlatego, że partnerka ode mnie tego oczekuje. No i myślę, że takim podsumowaniem tej pełni dla Was będzie zastanowienie się nad tym, czy Wasza przyszłość zależy od akceptacji tłumu. Tutaj spoiler alert, oczywiście nie, ale to zostawiam Was do przemyślenia, do posiedzenia nad tym. I karta dla Was, koziorożce. Ja nie wiem, te odczyty dzisiaj robię jakieś takie trochę ciężkie, mniej optymistyczne, ale być może jest to ten wpływ teraz trwającej opozycji Marsa i Plutona. One też będą bardzo ważni podczas tej pełni, więc czujecie tę energię, mam nadzieję. Focus, observation, awareness, czyli skupienie, obserwacja i taka świadomość. Myślę, że to jest zdecydowanie na Waszą pełnię, koziorożce. Skupienie się, taki laser focus, wiecie, na tych tematach, na Waszych pragnieniach, na tym, czego Wy pragniecie. No, myślę, że to będzie bardzo ważne i obserwacja tego, dlaczego Wy jesteście w tych grupach, a nie innych, co czerpiecie z tych grup, czy one są dla Was tylko dla użyteczności, czy dlatego, że lubicie być z tymi ludźmi, zadawać się z nimi. I czy potrzebujecie czyjejś aprobaty do tego, aby żyć jak chcecie. Powodzenia, koziorożce. I zapraszam wodniki. Wodniki, witam Was serdecznie w odczycie na pełnię w Skorpionie. U Was jest to dom 10. Dom 10, czyli kariera, status, rola społeczna. Słuchajcie, pełnia oświetla Waszą pozycję zawodową. Jest to kulminacja. Być może to jest zakończenie projektu, być może jest to awans, być może jest to zmiana pracy, nad którą pracowaliście przez ostatnie pół roku i to się wydarzyło. Może to być też napięcie z przełożonym. Czas, gdy stajecie twarzą w twarz ze swoją rolą publiczną. I czas takiego zapytania się, czy to, co ja robię, naprawdę mnie wyraża. Naprawdę mnie wyraża. Będziecie mieć opozycję tutaj do Urana w 4. domu, więc zmiany w domu mogą wpływać na Waszą karierę lub trochę podkopywać Wasze poczucie stabilności na tej osi dom-praca. No z Uranem trudno jest przewidzieć do końca, co tam się może wydarzyć, ale pamiętajcie, że jest to podsumowanie Waszych wysiłków ogólnie przez ostatnie pół roku. I teraz co ten Uran przyniesie? Warto jest zawsze być otwartym na to, co Uran przynosi, na te rewolucje uraniczne. Mars, czyli władca pełni, jest w 7. domu. Uważałabym na napięcia w związkach, w relacjach, które mogą wpływać na Wasze wybory, jeśli chodzi o Waszą karierę, zawód. Może być pewnego rodzaju konflikt interesów w związkach, nie tylko partnerskich, ale również biznesowych. I na to zdecydowanie bym tutaj uważała. Z drugiej strony macie Plutona w 1. domu, więc wiecie, no jest to czas ogromnej osobistej transformacji przez następne 20 lat i być może już nie rozpoznajecie siebie w swojej roli społecznej. Po prostu. Może już czujecie, że jest czas przejść gdzieś dalej, jest czas coś zmienić. Już nie chcę być widziana tak, jak jestem i robić tego, co robię. Ta pełnia przynosi nam naświetlenie tego tematu. Jak pracować z tą energią pełni? Pamiętajcie, że podczas pełni my nie rozpoczynamy się, przyglądamy temu, co do nas przychodzi, co zostaje oświetlone u Was w domu kariery. Myślę, że dobrze by było w okolicach tej pełni przemyśleć, co naprawdę chcecie osiągnąć, a co robicie, bo trzeba. No bo tak trzeba żyć. Ale czy to jest zgodne z tym, co Wy tak naprawdę chcecie?
Jeśli dbacie o Waszą reputację, to zdecydowanie w żaden sposób nie targowałabym, nie oddawałabym tych punktów reputacji za Waszą autentyczność. I jeśli czujecie potrzebę silnego odcięcia od Waszej starej roli zawodowej, kariery, może to jest Wam potrzebne. Skorpion, on bardzo chce wejść w głąb naszego ja i tego, dlaczego my coś robimy. I nie ma tutaj miejsca na jakieś takie, wiecie, ukrywanie, kamuflowanie naszych potrzeb. Nie. Tu trzeba stanąć oko w oko ze sobą. Czy naprawdę robicie to, co chcecie? Czy nie chowacie się tylko dlatego, żeby jakoś w tej piącie po szczeblach tej kariery, ale ukrywacie się za jakimiś maskami. Jeśli Wam to już nie odpowiada, to czas się od tego odciąć. A jeśli mimo swojej potrzeby uznania czujecie, że możecie w pełni wyrazić siebie i być autentyczni, super, fantastycznie i mam nadzieję, że tak dalej to dla Was będzie wyglądać. To jest czas podsumowania Waszych wysiłków w domu kariery przez ostatnie pół roku. I karta dla Was. Independence, niezależność, curiosity, ciekawość, exploration, eksploracja. No i tego Wam życzę. Niezależności, ciekawości i dużo eksploracji, aby też być sobą, nonkonformistycznym wodnikiem, niezależnie od roli, jaką inni Wam narzucają. Powodzenia, wodniki. I zapraszam ryby. Ryby, witam Was serdecznie w odczycie na pełnię w Waszym 9. domu, pełnia w Skorpionie. Temat 9. domu to jest światopogląd, to jest nauka, to są dalekie podróże, to jest duchowość, to jest również prawo, sądy. To jest pełnia wielkich spraw, powiedziałabym. Filozofii życia, to jest pełnia duchowej ścieżki, edukacji wyższej. Może być tak, w okolicach tej pełni będziecie odczuwać pewnego rodzaju kryzys Waszych przekonań. Możecie też zakończyć naukę lub podróż, czy to fizyczną, czy metafizyczną. Jest to czas, kiedy my kończymy pewien etap, który rozpoczął się pół roku temu. Także jest to moment, gdy coś wewnętrznie się rozszerza, poszerza i możecie odczuwać, że ta potrzeba poznania prawdy będzie dominować wszystko inne. Jakby to będzie Wasz najważniejszy fokus w okolicach tej pełni, aby poznać prawdę, czy to jest obiektywna prawda. Słuchajcie, oprócz tego, no wiadomo, z jednej strony mamy tą prawdę, do której Skorpion dąży, ale z drugiej strony jest to podsumowanie Waszych starań przez pół roku. Nad czym pracowaliście przez pół roku, jeśli chodzi o edukację? Nad czym pracowaliście, jeśli chodzi o podróże? Jeśli chodzi o Waszą filozofię życia, czego się nowego uczyliście? Jeśli chodzi o Waszą ścieżkę duchową, jeśli chodzi o Wasze przekonania co do filozofii życia. To jest moment, kiedy my już stawiamy kropkę nad i. Moment podsumowania. Pełnia nam to będzie naświetlać Wasze ostatnie pół roku wysiłków w danej sferze. Będziemy mieć opozycję do Urana w 3. domu, także tutaj mogą być różnego rodzaju nieprzewidziane wiadomości. Może się okazać, że zmieni się nagle punkt widzenia, nagły przebłysk świadomości. Z drugiej strony mamy Marsa, władcę pełni w 6. domu, także różnego typu nadaktywność w pracy, czyli może musicie zostać dłużej, może macie więcej zadań, może to kolidować z Waszą potrzebą duchowego połączenia, co może rodzić pewnego rodzaju taki niepokój emocjonalny, pewnego rodzaju frustrację. No, a cały czas przez następne 20 lat będziecie mieć Plutona w 12. domu, więc jeśli nie będziecie pracować z tymi emocjami, które będą wypływać, to one na pewno do Was będą wracać, czy to podczas snu, czy jako przeczucia, czy jako wizje, ponieważ ta potrzeba transformacji, zmiany pod powierzchnią nas samych, ona jest bardzo, bardzo silna. Jak wykorzystałabym energię tej pełni?
zdecydowanie rewidując przekonania, czy one są moje, czy one są czyjeś, oczywiście, ale czy one może wynikają z jakiegoś lęku, z mojego strachu. Też różnego rodzaju podróże duchowe, praktyki intuicyjne jak najbardziej będą tutaj dla Was sprzyjające. Myślę, że ważne jest to, aby być otwartym podczas tej pełni u Was, ryby. Jeśli ktoś Was zaprosi na jakiś wykład albo na, nie wiem, spotkanie medytacyjne, warto jest się na to otworzyć. Z drugiej strony pamiętajcie, żeby ufać przede wszystkim swojemu wewnętrznemu przewodnikowi, jednocześnie nie ignorując zdrowego rozsądku. To może być taka pełnia dla Was mocno o tym, jak Wy widzicie życie ogólnie. Bardzo na szeroką skalę. Ta pełnia nie będzie dotyczyć takich, wiecie, codziennych spraw dla Was. To jest bardziej takie poszukiwanie prawdy, odkrywanie horyzontu, spotkanie z religią również, spotkanie z wiarą. Jak to się zmienia u Was przez ostatnie pół roku? Pytanie dla Was, ryby. I karta dla ryb. Karta dla ryb to jest slowing down, pacing yourself, czyli ryby. Trzeba zwolnić, trzeba zwolnić, czas jest dać sobie przestrzeń, odpowiedzieć na tą wewnętrzną potrzebę duchowego połączenia, jeśli taką odczuwacie. Pobyć ze sobą, ze swoją intuicją, dać sobie przestrzeń i miejsce na to, aby pobyć z własnymi emocjami również. Co się u Was zmieniało w tej kwestii 9 domu, w tych tematach 9 domu, jeśli chodzi o Wasz światopogląd, duchowość, religię, podróże również dalekie kultury. Co się u Was zmieniało? Pobyć z tym. Pozwolić sobie na to, aby z tym pobyć. I to tyle. Powodzenia, ryby. Udanej pełni.